Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na piękne, jesienne ciasto bez pieczenia. Przygotujemy torcik składający się z dwóch puszystych warstw z kremu bawarskiego. Ozdobimy go świeżymi gruszkami pokrytymi słodką glazurą. Jest w tym trochę zachodu, ale efekt końcowy zachwyci każdego fana słodkości. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji podzielcie się swoimi ulubionymi przepisami na jesienne ciasta. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od warstwy czekoladowej. Do miseczki wypełnionej zimną wodą wkładam 3 listki żelatyny i odstawiam je do namoczenia na czas przygotowania budyniu. Podczas gdy żelatyna nasiąka wodą, zajmuję się czekoladowym budyniem. Do dużej miski wlewam 4 żółtka. Dodaję do nich 100 g drobnego białego cukru i mieszam za pomocą rózgi do wstępnego połączenia. Tak przygotowane żółtka pozostawiam na blacie i zajmuję się mlekiem. 300 ml mleka wlewam do rondelka i dodaję do niego łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko mieszam i podgrzewam tak długo, aż płyn prawie się zagotuje. Jeśli przegapicie ten moment i wasze mleko zacznie wrzeć, odstawcie je na około minutę lub dwie do lekkiego przestudzenia. Gorące mleko ściągam z ognia. Połowę płynu dodaję do żółtek połączonych z cukrem. Ważne jest, żeby żółtka cały czas mieszać, w innym wypadku skończymy z jajecznicą, a nie o to nam chodzi. Kiedy żółtka całkowicie połączą się z płynem, przelewam je do pozostałego w rondelku mleka i ponownie krótko mieszam. Tak przygotowaną bazę budyniu stawiam na ogniu i stale mieszając, powoli podgrzewam do uzyskania konsystencji śmietanki. Polecam robić to na najmniejszym palniku i na najniższej mocy ognia. Tylko w ten sposób będziecie mieć pełną kontrolę nad całym procesem. Jeśli zbyt szybko podgrzejecie budyń i przez przypadek doprowadzicie do jego zagotowania, płyn się zważy i trzeba będzie zacząć wszystko od nowa. Zaufajcie mi, przećwiczyłem to, żebyście wy nie musieli. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji ściągam rondelek z ognia i przelewam jego zawartość przez drobne sitko w celu pozbycia się ewentualnych grudek, które mogły się wytworzyć w trakcie podgrzewania. Do tak przygotowanego budyniu dodaję odciśnięte z wody listki żelatyny i 150 g ciemnej czekolady. Polecam użyć takiej z zawartością kakao na poziomie przynajmniej 70%. Zawartość miski mieszam i odstawiam do całkowitego wystudzenia. W tym czasie zajmuję się spodem i bokami naszego ciasta. Na wyłożony papierem do pieczenia spód tortownicy o średnicy 23 cm wykładam okrągłe biszkopty. Boki blaszki wykładam przyciętymi do jej wysokości podłużnymi biszkoptami. Staram się zrobić to jak najciaśniej, żeby uniknąć wycieków kremu. No cóż, już teraz mogę powiedzieć, że prawie się udało, ale żaden wyciek nie był katastrofalny. Tak przygotowaną formę na chwilę odstawiam. Kiedy budyń jest całkowicie wystudzony, zabieram się za ubijanie śmietanki. 300 ml zimnej 36% śmietanki wlewam do miski i ubijam na sztywno za pomocą miksera. Uważajcie, żeby śmietanka się nie zważyła, bo ma duży wpływ na konsystencję kremu. Gotową śmietankę przekładam do czekoladowego budyniu. Robię to w 2 partiach i za każdym razem łączę zawartość miski za pomocą silikonowej szpatułki. Im delikatniej to zrobicie, tym więcej powietrza uda wam się zatrzymać w kremie, dzięki czemu efekt końcowy będzie lekki i puszysty. Tak przygotowany czekoladowy krem bawarski przekładam powoli do przygotowanej wcześniej formy. Blaszkę z ciastkami i kremem odstawiam do lodówki na około godzinę do całkowitego zestalenia. W tym czasie zajmuję się drugą warstwą ciasta. Jej przygotowanie jest bardzo podobne do warstwy czekoladowej, jednak różni się kilkoma istotnymi szczegółami. Tym razem do miski wypełnioną zimną wodą wkładam 5 listków żelatyny i odstawiam do namoczenia. Podczas gdy żelatyna nasiąka, zajmuję się żółtkami. 4 żółtka jaj przekładam do litrowej miski i dodaję do nich drobny biały cukier. Tym razem potrzeba go 75 g.
Zawartość miski krótko ucieram za pomocą rózgi do uzyskania jasnego kogla-mogla. Kiedy jajka są gotowe, zajmuję się płynem. Do rondelka wlewam 200 ml mleka i dodaję do niego łyżeczkę pasty waniliowej. Tak jak poprzednio, zawartość rondelka krótko mieszam i podgrzewam, aż mleko będzie gorące, ale nie wrzące. Tym razem zajmie to odrobinę mniej czasu, więc miejcie rondelek cały czas na oku. Kiedy mleko osiągnie odpowiednią temperaturę, ściągam rondelek z ognia i wlewam połowę jego zawartości do żółtek połączonych z cukrem. Oczywiście robię to cały czas mieszając zawartość miski. Dzięki temu nic się nie zetnie. Po połączeniu tej partii mleka z żółtkami przelewam je ponownie do rondelka i łączę z pozostałym tam mlekiem. Rondelek z bazą budyniu trafia na najmniejszy palnik z włączonym najmniejszym możliwym ogniem. Podgrzewam jego zawartość, stale mieszając do uzyskania gęstego, ale nadal płynnego budyniu. Ta partia zgęstnieje o wiele szybciej przez mniejszą ilość mleka, więc pod żadnym pozorem nie spuszczajcie jej z oka. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji ściągam budyń z ognia i podobnie jak w przypadku poprzedniej partii przelewam go przez drobne sitko w celu pozbycia się wszelkich ewentualnych grudek. Dodaję do niego namoczoną i odciśniętą żelatynę oraz łyżkę gruszkowego alkoholu. Ja używam wódki, ale jeśli macie pod ręką likier, sprawdzi się równie dobrze. Zawartość miski krótko mieszam do połączenia składników i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Kiedy budyń jest już prawie całkowicie wystudzony, zajmuję się owocami. Dwie średniej wielkości gruszki dokładnie myję, obieram i usuwam z nich gniazda nasienne. Następnie kroję je w niewielką, maksymalnie centymetrową kostkę. Owoce na chwilę odstawiam i zajmuję się śmietanką. Tym razem do miski wlewam 150 ml zimnej 36% śmietanki i ubijam ją za pomocą miksera na sztywno. Oczywiście, tak jak w przypadku czekoladowej warstwy, uważamy, żeby śmietanka się nie zważyła. Ubitą śmietankę dodaję do gruszkowego budyniu. Robię to powoli w dwóch partiach, za każdym razem ostrożnie łącząc zawartość miski silikonową szpatułką. Im delikatniej połączycie budyń ze śmietanką, tym bardziej puszysta będzie warstwa kremu gruszkowego. Połowę tak przygotowanego kremu delikatnie przelewam na zestaloną warstwę czekoladową. Wykładam na nią pokrojone przed chwilą gruszki. Prawdopodobnie nie będziecie potrzebować wszystkich kostek, jednak z mojego doświadczenia wynika, że jedna gruszka to za mało, dwie to za dużo, dlatego dodaję tyle, ile się zmieści, a resztę zjadam. Owoce pokrywam resztą gruszkowego kremu, który delikatnie rozprowadzam po całej powierzchni. Tak przygotowane ciasto trafia na kolejną godzinę do lodówki. W tym czasie pozostaje nam już tylko przygotować dekorację ciasta. Zaczynam od glazury, do której ponownie potrzebuję żelatyny, tym razem 2 listków. Wkładam je do zimnej wody i odstawiam na 5 minut do namoczenia. W tym czasie zajmuję się syropem cukrowym. Do niewielkiego rondelka wlewam 125 ml wody i dodaję do niej 50 g cukru. Zawartość naczynia podgrzewam, stale mieszając do całkowitego rozpuszczenia się cukru w wodzie. Kiedy to nastąpi, ściągam rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do niewielkiego naczynia. Do syropu dodaję namoczoną żelatynę i łyżkę alkoholu gruszkowego. W glazurze jest on opcjonalny i można go pominąć. Zawartość miseczki krótko mieszam do całkowitego połączenia. Naczynie z glazurą odstawiam do wystudzenia, najlepiej do chwili, aż zacznie lekko gęstnieć. W tym czasie ponownie zajmuję się owocami. 2 gruszki dokładnie myję i usuwam z nich gniazda nasienne. Następnie kroję je w cienkie, około milimetrowe plasterki. Jeśli chcecie, możecie użyć takich z puszki, ale świeże są odrobinę twardsze i łatwiej będzie z nimi pracować. Plasterki gruszek układam na wierzchu ciasta. Robię to jeden przy drugim, tak żeby delikatnie na siebie nachodziły. Prawdopodobnie nie będziecie potrzebować wszystkich plasterków, ale to zależy tylko od tego, jak wiele zdołacie ich zmieścić na górze ciasta.
Tak przyozdobiony wierzch ciasta dokładnie pokrywam glazurą. Robię to za pomocą pędzelka, smarując każdą cząstkę owoców. Im dokładniej to zrobicie, tym dłużej gruszki zachowają piękny, lśniący wygląd. Tak przygotowane ciasto ponownie trafia do lodówki do zestalenia glazury. Po około 30, może 60 minutach można wyjąć je z blaszki i serwować swoim bliskim. Gotowe! Nasz delikatny torcik z kremu bawarskiego w 2 smakach jest gotowy do podania. Można się częstować. Prosty przepis, a efekt końcowy powala. Dolna warstwa jest intensywnie czekoladowa, górna subtelnie gruszkowa, a obie są lekkie, puszyste i po prostu rozpływają się w ustach. W glazurze wyczuwalna jest lekka nuta alkoholu, ale to tylko dodaje całości charakteru. Jeśli zbliża Wam się jakaś specjalna okazja, nie wahajcie się i przygotujcie ten torcik. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!